No to... akcja. Nie przepadam za startami, które odbywają się po południu. Jakoś lubię tą energię, którą czuję od samego początku, od rana spożytkować i już właśnie, nie wiem, około godziny 9, 10. Te starty popołudniowe zawsze mają to do siebie, że ten czas oczekiwania na wystrzał bardzo mocno się przedłuża i no często jest to takie odczucie dużego nagrzania, a wiadomo, że nie można być za bardzo nagrzanym przed tym startem, tylko takim nagrzanym dokładnie na ten jeden moment. Ale dzisiaj startuję w Mistrzostwach Polski. Startuję na Verticalu, czyli 6,7 km, 890 metrów przewyższenia na Lubań. Jest to miejsce, w którym zdobyłem swój pierwszy złoty medal Mistrzostw Polski i oczywiście, że ten sezon miał wyglądać inaczej. Miałem pojawić się na starcie Wielkiej Prechyby, miałem rywalizować w short trailu, ale jak widać, życie pisze różne scenariusze i trzeba się po prostu adaptować. Jestem generalnie i tak szczęśliwy, że mogę pojawić się na tej linii startu i że zdrowie pozwoliło mi na wykonanie takiego treningu, dzięki któremu dzisiaj mogę powiedzieć, że jeśli chodzi o formę na mocnych, bardzo stromych podbiegach, jest ona życiowa i nigdy nie była lepsza. Dlatego z niecierpliwością oczekuję na ten start, ale zanim on nadejdzie, to jeszcze trochę czasu minie, ponieważ mamy teraz godzinę 9. Start jest dopiero o godzinie 16, dlatego pomiędzy tym momentem a startem będzie jeszcze rozruch, będzie jeszcze jedzenie, później będzie oczywiście rozgrzewka i później dopiero będzie start. Chciałem dzisiaj Wam pokazać zakulisowo, jak wygląda taki dzień startowy właśnie w dniu, w którym startujemy po południu. Także zapraszam do oglądania. Jeśli chodzi o takie momenty, w których znajdujemy się teraz, no to nie wiem, czy to po mnie widać, czy jestem jakoś inaczej odbierany przez Was w tym momencie, ale ja już w tym momencie na te 7 godzin przed startem czuję pewne pobudzenie i co mnie cieszy bardzo w tym momencie, to jest to, że to jest pobudzenie pozytywne. Ja się nie mogę doczekać tego startu, nie mogę się doczekać tego, jak pocisnę na tej trasie, jak ją po prostu rozwalę. I no to jest, tak jak wspomniałem, jednocześnie i dobre i złe, bo o ile bardzo dobrze spałem w nocy, bardzo dobrze odpocząłem, to o tyle w tym dniu często nie mogę się już za bardzo tak skupić na innych rzeczach. Ale uwaga, nagrywanie właśnie tego materiału, muszę powiedzieć, że dosyć mocno mi pomaga, ponieważ skupiam się na tym, co do Was mówię, skupiam się na przekazaniu też tych emocji i nie muszę myśleć o tym, co mnie spotka właśnie na samym starcie. A niezależnie od tego, jak dobrze mentalnie przygotowany jest zawodnik, uwierzcie mi, że zawsze w takim dniu o tym starcie głównie się myśli i te myśli wędrują w stronę tego startu. Natomiast teraz przebieramy się i lecimy na krótki rozruch, który jest zawsze częścią takiego dnia w momencie, w którym mamy te popołudniowe starty, tak żeby na tym popołudniowym czuć się już dosyć świeżo. Ruszamy! Nie no, powinno być git. Tak? Mówię, że kamerzysta do zadań specjalnych wszystko zrobi. Ja to taki głupek po prostu. Dominik, to ty wystarczy, że dobrze biegasz. Właśnie. Jesteś dobrym specjalistą w swoim zawodzie. Słuchajcie, nie trzeba multitaskować. Czasem lepiej wydelegować rzeczy, których sami nie umiemy albo nie jesteśmy pewni innym ludziom. Żeby specjaliści pompowali koło. Dokładnie, do 4 barów tylko Kuba wystarczy. Nie. Opona ma max do 4 barów. Wyjebany. Kurwa, no popatrz. Dobrze jest. Stary, Dominik. O! niech ci będzie. Samo będzie jechało. Chyba jako młody chłopak powinienem podjąć inną decyzję co do uprawianego sportu. I niewykluczone, że znacznie większe szanse na światowe sukcesy miałbym w kolarstwie. No ale Kto ci taki głupot naopowiadał? jest za późno już. No, nikt mi nie naopowiadał, po prostu na to Sam masz takie odczucie? Na to wskazuje to, jakie moce jestem w stanie generować na rowerze. Ale góry i bieganie to jest to, co kocham. Dziś się przekonamy, na ile tej pary z kolarskiego treningu starczy mi do osiągnięcia mega dobrego wyniku na Verticalu.
A jak tam para w nogach dziś? No dziś super. Wprawdzie biegnę dopiero 2 minuty, więc ciężko mi cokolwiek powiedzieć. Ale bardziej odnoszę się do całego tygodnia, do pobudzeń, które zrobiłem. No i tak jak już wspomniałem w materiale, w którym robiłem ten test na trasie Verticala, to ten rodzaj charakterystycznego wysiłku na tych pionowych takich ścianach, na mocnych podbiegach, no jest dla mnie w tym momencie jednym z prostszych i te prędkości pionowe, które jestem w stanie osiągać, no są naprawdę mega wysokie, więc no wszystkiego dowiemy się tak naprawdę dzisiaj, za jakieś 7 godzin. No właśnie. Niby za tydzień w niedzielę mam mieć bieg we Francji, Okej. ale no jeśli okaże się, że jeszcze moja noga nie jest gotowa na bardzo długie bieganie, no to wtedy będę musiał z niego zrezygnować niestety. Ale wtedy zostają mi jeszcze inne starty w tej pierwszej części sezonu, także już się tym nie załamuję. Samo to, że jestem w stanie wyjść na trening bez bólu i tak jak dzisiaj nawet zrobić 2 biegania bez dolegliwości bólowych, jest już super. No okej, ale chyba jeszcze w zeszłym sezonie robiłeś tak, że czy bolało, czy nie bolało, to po trupach do celu trening miał być i trzymałeś się założonego planu. I od tego sezonu chyba to trochę zmieniłeś. Niekoniecznie, bo sytuacja, o której ty mówisz, to jest sytuacja przed Mistrzostwami Świata, kiedy rzeczywiście pojawiały się jakieś dolegliwości bólowe, natomiast trzeba było cisnąć. Więc kwestia jest po prostu tego, że wtedy nie było to na tyle poważne, żeby musieć przerywać. Także no teraz po prostu ze względu na taką powagę sytuacji, powagę tego uszkodzenia, no muszę po prostu dosyć mocno uważać. Offload! Finaj! Małe przyspieszenie, żeby nieco mocniej się pobudzić. Pobudzenie zrobione i naprawdę lubię ten stan, w którym przyspieszam do tempa na przykład 3.00 i tego w ogóle nie czuję. Świadczy to o tym, że forma jest na wysokim poziomie, więc teraz już nic, tylko nie spieprzyć niczego przed zawodami, to znaczy nie spieprzyć niczego żywieniowo i starać się maksymalnie wyluzować do czasu rozgrzewki, tak żeby na Verticalu była po prostu petarda, więc lecimy się myć, robimy standardowe jedzenie przedstartowe, więc to będzie akurat teraz ryż z dżemem, więc nic wielkiego, ale no coś, co pozwala mi naładować się węglami i jednocześnie mieć lekki żołądek, także wracamy do domu. Dostałem reprymendę od jednego z widzów, że nie powinienem mieszać niczego w takich oto garnkach, ani na patelniach niczym metalowym, żeby nie skrobać po teflonie, więc teraz taką łyżeczką sobie tutaj mieszam, a to będzie bardzo skomplikowany posiłek, naprawdę. Ryż, jogurt naturalny, dżem i banan i nic więcej. Ale tak jak wcześniej wspomniałem, nie chcę, żeby cokolwiek się działo mi na żołądku i na jelitach podczas startu. Więc to proszę, jak się gotuje ładnie.
prostu umiejętności kulinarne na najwyższym poziomie, jak wiecie. Uwielbiam i umiem gotować. W sensie oczywiście, że umiem, ale no, nie robię tego w sposób estetyczny. Nie mógłbym być influencerem kulinarnym tu na 100%. Mógłbyś, by to była kręcona komedia jakaś. No tak, to wtedy myślę, że spoko. Natomiast na pewno nie jest to żaden food porn ani nic tego typu, bo moje posiłki zazwyczaj nie wyglądają. Zresztą zaraz zobaczycie, jak będzie wyglądało to, co będę jadł. To raczej smakowitych rzeczy nie przypomina. A przed startem jeszcze to jest bardzo ważne, często ludzie o tym zapominają, że nawodnienie zaczyna się już przed, więc nie można zapomnieć o nawodnieniu już od samego rana, tym bardziej, że ten start jest krótki i w trakcie nie będę pił praktycznie nic. Po zakończonej karierze biegacza food truck z goframi Sweet Tapson Tak. albo Charakterys- Chips Tapson. Charakterystyczne dla tych gofrów będzie to, że się będą rozpieprzały, jak będę otwierał gofrownicy za każdym razem i ludzie będą dostawali tak naprawdę 2 gofry z jednej gofrownicy. Konsystencji chipsa. Natomiast muszę powiedzieć na swoją obronę, że nie do końca była to moja wina, że te gofry wyszły jak wyszły, ponieważ za każdym razem, i nie tylko ja, ale tak samo jak i moja żona próbowała je usmażyć, wychodziło dokładnie tak samo. Chyba że przetrzymałem je w gofrownicy jakieś 15 minut, a no wiecie, 4 gofry robić godzinę to tak trochę kiepsko. Więc zmieniłem sposób ich przygotowywania, po prostu walę je teraz jako placki na patelnię i wychodzą perfekcyjnie. Natomiast to nie jest danie na dzisiaj. Zobaczymy w przyszłości, może uda mi się Wam pokazać, jak te właśnie moje gofry zmieniły swoją konsystencję i stały się po prostu plackami. Tak jak to było na obozie na Teneryfie, gdzie właściwie wszystko, co było w przepisie opisane jako gofry, było po prostu zwyczajnym plackiem. Ty, Prawdopodobnie ale nie miałeś takiego miękkiego dywanu tutaj kiedyś? no to jest cały czas ten sam. Okej, wydawało mi się, że był taki mięciutki. No bo dziwię się, że on woli taką ścierkę sobie podłożyć pod... To ma pod swoje pryszcze. uzasadnienie podobno ewolucyjne u psów, że no bo generalnie wiadomo, że Kamila jest dla niego centrum świata. Ja jestem takim strażnikiem zasad, można powiedzieć, że dosyć mocno wypełnia moje komendy, słucha mnie i tak dalej. Do Kamili natomiast jest znacznie bardziej emocjonalnie przywiązany. I podobno ewolucyjnie jest właśnie tak, że w momencie, w którym któryś z członków naszego stada, bo tak psy postrzegają rodzinę, jest gdzieś daleko, a jest coś tutaj na tej przestrzeni, co posiada zapach któregoś z nas, no a tego, jak wiecie, pewnie najczęściej dotyka Kamila właśnie, no to piesek sobie szuka takich właśnie rzeczy, no i tak jak tutaj leży na nich. Natomiast nie można też powiedzieć, że u niego to jest też sposób zwracania uwagi na siebie podczas gotowania. W momencie, w którym my tutaj stoimy, on właściwie od maleńkości uczył się ściągać tą ścierkę, wynosił ją sobie ewentualnie tam gdzieś, no ale bardzo często to właśnie tak wygląda, że chce być po prostu jak najbliżej. No i w ten sposób sobie urozmaica to leżenie właśnie przy gotowaniu. Wydajesz się być bardzo spokojny, Dominik. To jest spowodowane tym, że jesteś pewny siebie, czy doświadczenie już nabrane? Wiecie, biegam, dziś dokładnie kończę 31 lat. Biegam od 2008 roku, więc no już ponad 18 lat. W tym roku właściwie można powiedzieć, że moje bieganie stało się pełnoletnie. Nie zliczę, na ilu zawodach startowałem, nie zliczę, na ilu mistrzostwach Polski łącznie startowałem i to nie jest tak, że nie towarzyszą mi teraz jakieś emocje czy też większe pobudzenie, bo towarzyszy, ale jest to związane z tym, że nie stresuję się na pewno tak jak to było dawniej, że po prostu stres mnie całkowicie zjadał w dniu startu, że zamykałem się całkowicie w sobie. Taki moment pewnie nadejdzie gdzieś na godzinę, 2 do startu, pewnie zacznie mi się to bardziej udzielać, ale jestem też, nie ukrywam, dosyć pewny swoich możliwości. Wiem, na jakich prędkościach mogę to pobiegać, wiem o jaki wynik chcę powalczyć i no cóż, no jeśli bym się stresował, powiedzmy, albo sam nakręcał tak negatywnie jeszcze bardziej, no to przecież nie pomogłoby mi to w uzyskaniu lepszego wyniku, więc tak naprawdę
Po prostu staram się też właśnie poprzez skupienie na takich trochę innych rzeczach, na innych zadaniach, ograniczyć też trochę poziom tego pobudzenia, ale no tak, mogę powiedzieć, że na pewno jestem znacznie bardziej spokojny niż to było gdzieś tam jeszcze powiedzmy jakieś 3-4 lata temu przed takimi zawodami w czy Mistrzostwach Polski, czy właśnie tych zawodach mistrzowskich, międzynarodowych. No, nabywa człowiek tego doświadczenia, ale to nie znaczy, że nie towarzyszą temu emocje, wręcz przeciwnie. No, tak jak wcześniej wspomniałem, jestem strasznie podekscytowany na ten start i nie mogę się go już doczekać. Chciałbym, żebym już biegł. Nie żebym już był na mecie, ale żebym już biegł i sprawdził, na co mnie rzeczywiście stać. Wszystko trzeba wygrzebać. Przepis bardzo prosty, 100 gramów ryżu, 140 gramów banana, około 60 gramów dżemu i około 100 gramów jogurtu naturalnego. To proszę, żeby było dokładnie. Jest. 100 gramów. Hop. Voilà. Generalnie chodzi tutaj właśnie też o tą tolerancję żołądkowo-jelitową, która oprócz tego, że no wzrosła bardzo mocno na przestrzeni tych lat po leczeniu już mojego SIBO, no to jednak te bardzo, bardzo dojrzałe banany czasem powodują jeszcze pewne objawy typu zgaga na przykład, odbijanie, więc raczej tego nie chcemy, a te bardziej zielone nic właściwie nie wymagają ode mnie żadnej uwagi. Zaznaczę tylko, że ten posiłek to nie jest ładowanie węglowodanami, to nie o to tutaj chodzi, bo przed tak krótkim startem nie ma sensu w ogóle tego robić. Korzyści właściwie byłyby żadne, a straty mogłyby być duże ze względu na związanie tej wody z glikogenem i zwiększenie masy ciała. Więc tu bardziej chodzi o to, żeby żołądek, jelita były lekkie, jednocześnie żeby cały czas dostarczać sobie tej energii przed startem, żeby na pewno nie pobyć czegoś takiego na głodnego. Ja generalnie nienawidzę procesu ładowania węglowodanami. Oczywiście jest to potrzebne, oczywiście dużo mi to daje. Natomiast czuję się wtedy taki przesłodzony momentami, taki właśnie, że brakuje jednak tego tłuszczu, brakuje tego białka, a tych węgli jest naprawdę w opór, więc później najczęściej pierwszą rzeczą, na którą mam ochotę po takim jedzeniu, to jest po prostu burger albo pizza, coś tłustego, coś takiego, wiecie, innego, przede wszystkim na pewno bez słodkiego smaku. Ale dzisiaj to nie jest jakiś problem. Dzisiaj tylko śniadanie, obiad i później przekąska przed startem będą takie, a później już będę mógł jeść normalnie przez cały weekend. Te ostatnie momenty przed startem, oprócz tego, że są w znaczący sposób już takie troszeczkę obciążające mentalnie, są również jednymi z tych najbardziej takich, można powiedzieć, ekscytujących, bo nie wiemy jeszcze, co się wydarzy, nie wiemy jeszcze, jak ta rywalizacja będzie przebiegać, a już myślami często jesteśmy na trasie. W moim przygotowaniu takim mentalnym główną rolę grają wizualizacje i główną rolę grają takie wizualizacje, które nie będą tylko zakładać jakieś idealne scenariusze, ale przede wszystkim będą zakładać scenariusze na sytuacje, w których zrobi się mega ciężko, a nie ma co ukrywać, że tak naprawdę vertical to jest chyba jeden z tych dystansów, czy jedna z tych konkurencji, które w mega silny sposób obnażają właśnie tą słabość organizmu, albo inaczej, dają najwięcej doświadczeń bólowych i najwięcej takich nieprzyjemności. Bo wiecie, na tych dystansach okołomaratońskich, czy nawet tych półmaratońskich, ta intensywność wysiłku jednak jest możliwa do utrzymania przez dosyć długi czas. I tam główną rolę gra odporność na zmęczenie, oczywiście poziom progu i tego typu rzeczy. Natomiast samego w sobie takiego bólu, palenia w płucach, tego odczucia krwi w ustach, czy zalewających się kwasem mięśni po prostu nie ma. Na verticalu natomiast ono występuje i to w bardzo brutalny sposób potrafi obnażyć wszelkiego rodzaju słabości, czy też błędy na trasie. I to jest taka rzecz, którą często sobie wizualizuję. Często wizualizuję sobie ten trudny, ciężki moment, w którym rzeczywiście będę musiał sięgnąć do jakichś głębszych pokładów energii, czy zdecydować się na przekroczenie tej czerwonej linii, która jest tą linią, można powiedzieć, bezpieczeństwa na tym verticalu.
Wychodzi mi to naprawdę dobrze, szczególnie, że ten trening rowerowy jest o tyle inny od treningu tego biegowego, że tutaj cały czas na przykład jest to podawanie mocy, nie? Więc cały czas te mięśnie pracują i często to zalewanie kwasem jest odczuwalne w znacznie większym stopniu niż na samym bieganiu. Jak to wyjdzie? Zobaczymy. Jestem mocno podekscytowany, natomiast teraz nadszedł już czas na to, żeby spakować wszystko, żeby wziąć ze sobą całe to, można powiedzieć, wyposażenie, czy to wszystko, co będę musiał mieć ze sobą na starcie. Wziąć psa, spakować samochód i jechać na start, który będzie o godzinie 16, o godzinie 15 prawdopodobnie 30 gdzieś ruszę na rozgrzewkę, może 15:20. Do tego momentu jest jeszcze naprawdę sporo czasu, ale uwierzcie mi, że ten czas leci naprawdę szybko do samych zawodów. I później też odnosząc się do tego, co będzie na trasie, oczywiście nagrywamy to przed pobiegnięciem Verticala, więc nie mogę prorokować, ale tak naprawdę ten wysiłek z punktu widzenia późniejszego, jak już się go skończy, on się wydaje naprawdę krótki i zawsze, pomimo tego, że w trakcie tego wysiłku podejmujemy różnego rodzaju decyzje, które wydają się słuszne na ten moment, to osobowości takie jak ja mają to do siebie, że nawet jeśli ten start pójdzie perfekcyjnie, to i tak będę analizował, co mogłem zrobić lepiej. Niemniej jednak już mentalnie nastawiam się na ostrą wojnę. Nastawiam się też na to, żeby okazać tę taką agresję w stosunku do trasy, której ja naprawdę potrzebuję na starcie, szczególnie na tak intensywnym starcie. Więc z góry przepraszam, wybaczcie mi, jeśli dla kogoś z Was mogę wydać się niemiły w okolicy startu. To nie jest dlatego, że chcę komuś dowalić, tylko to jest po prostu mój mindset mentalny, że potrzebuję właśnie tej agresji, potrzebuję trochę przestrzeni dla siebie. Stąd też nie za bardzo lubię rozmowy przed startem i na starcie i gdzieś tak na godzinę do startu już zazwyczaj mocno zaczynam zamykać się w sobie i przygotowywać, więc tak jak mówię, nie znaczy to, że nie lubię ludzi, którzy dookoła mnie są, natomiast w tym momencie po prostu skupiam się na innych rzeczach. Dobra, jedziemy z przygotowaniami. Najważniejsza rzecz wyjeżdżając na zawody, czyli spakować psa. Najtrudniejsza sprawa. Już prawie spakowani i zaraz ruszamy do Ochotnicy. Wziąłbyś to, a ja z nim pójdę i pod śmietnik i nas zgarniesz spod śmietnika. Dobra? To mi daj do przodu w sumie. No to kochani, jak Monty ze mną z przodu, to nie ta siatka. No to... Oczywiste to. Weź mnie z tymi śmieciami. To jest doskonała metafora życia sportowego. Zawody zawodami, ważny dzień, ważnym dniem, ale życie toczy się dalej, więc to jest też taki mindset, który trochę pozwala mi czasami nieco zluzować z tym swoim ciśnieniem na wyniki i na całą tą presję, bo tak naprawdę najważniejsze rzeczy często dzieją się tu i teraz i właśnie w tym codziennym życiu, więc bieganie stanowi bardzo ważną, ogromnie ważną, ale dalej tylko część całości.
Ciśnij. Tytuł mistrza Polski Dominik Tabor, Hoka Garmin Team, SGB Salto. Pierwsi tegoroczni medaliści mistrzostw Polski w trailu, mistrzostw Polski seniorów oczywiście. Gratulujemy i dziękujemy bardzo. Yeah! Mamy to. To ja chyba zostaję. Zaraz. Na dwa, dokładnie. 3 i 1 po prostu. 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. Teraz dopiero jestem wykończony jak jasna cholera i no, czuję to dopiero po całej dekoracji i po tym wszystkim, co się dzisiaj wydarzyło. Schodzą ze mnie emocje i schodzi ze mnie no właśnie to zmęczenie. Ale zaczynając od początku, mogę powiedzieć, że na całym przebiegu w ogóle, od rozgrzewki przez sam start, czułem się naprawdę bardzo mocno pewny siebie i wiedziałem, co chcę osiągnąć. Włączyło mi się to charakterystyczne takie właśnie widzenie tunelowe, skupienie tylko na tym jednym celu i wystartowaliśmy punktualnie o godzinie 16. Od razu objąłem prowadzenie, wiedziałem, że ja chcę rozegrać ten bieg po swojemu i miałem tutaj na ten bieg przeznaczone i opisane 4 etapy, wyznaczone oczywiście przed siebie. Pierwszy do granicy łąki, na której zaczynał się mocniejszy podbieg, to było około 1,9 km. Drugi to było takie wypłaszczenie, które zaczynało się po najsilniejszym właśnie odcinku podbiegowym i to było gdzieś w okolicy 3,2-3,3 km, później następny odcinek 1,2 km do początku zbiegu, później osobny etap na zbieg i końcowy etap do mety.
Pierwszy odcinek po asfalcie postanowiłem pobiec nieco zachowawczo, czyli nie zostawiać tutaj totalnie wszystkiego, tylko mieć cały czas to wrażenie, że będę mógł napierać nieco bardziej i nawalać po prostu później na tym najbardziej stromym odcinku. Nie oglądałem się za siebie, wiedziałem natomiast, że są za mną rywale. Nie wiedziałem, kto to jest, nie wiedziałem, kto ze mną biegnie, kto zdecydował się na ten wysiłek właśnie razem ze mną. I pierwszy kilometr pokonałem naprawdę w zawrotnym tempie, pomimo tego, że tutaj muszę powiedzieć, że się oszczędzałem, bo ten kilometr pokonałem w tempie 4,07, a tam było średnie nachylenie około 9%, więc no to jest mega szybko. Drugi kilometr równie szybko, ale na międzyczasie zameldowałem się idealnie zgodnie ze swoimi założeniami, co muszę powiedzieć, że jest naprawdę super sprawą, bo to zawsze daje też takiego boosta mentalnego. Więc cały ten odcinek asfaltowy leciałem swoim rytmem, leciałem po swoje, wiedziałem co chcę pobiec, co chcę osiągnąć i po prostu cały czas starałem się utrzymywać ten taki stały, mocny, napierający rytm, nie zważając na to, kto biegnie za mną. Wiem, że do pewnego momentu biegł za mną Maciek Lachowski, natomiast później zgubił on moją nogę, ale uwierzcie mi, że dzisiaj też od samego początku, mogę powiedzieć, leciałem naprawdę bardzo mocno, bo to było moje założenie. Chciałem sprawdzić, jakie są moje możliwości rzeczywiście w tym bieganiu pod górę. Przyszedł czas właśnie na tą łąkę, na której ogólnie muszę powiedzieć, było bardzo fajne to, że na trasie Verticala stało tyle kibiców i tyle ludzi było też w trakcie, więc to była super sprawa, bo dawało to też takiego właśnie boosta i pomimo tego, że oczywiście nie czuję się tego tak mocno w trakcie biegu, to jest zawsze bardzo miła sprawa, więc na tej łące było naprawdę sporo dosyć takiej wrzawy, dużo ludzi krzyczało, dużo ludzi dopingowało i tutaj kończył się ten pierwszy etap i zaczynaliśmy ten najbardziej stromy podbieg, na którym, nie ukrywam, zależało mi najmocniej, bo tutaj chciałem pocisnąć na tyle mocno, żeby zostawić rywali w tyle i żeby realizować tylko i wyłącznie swój plan. Jak się okazało, czego nie wiedziałem, że dosyć szybko oderwałem się od całej reszty stawki i po prostu odbiegałem, natomiast nie patrzyłem się też do tyłu, nie oglądałem się za siebie, nie kontrolowałem tego, gdzie są inni rywale, więc nie mogłem też wiedzieć tak naprawdę, jaką przewagę realnie mam, ale nie obchodziło mnie to. Cisnąłem tutaj z tym następnym etapem, cisnąłem tutaj cały czas biegowym rytmem, cały czas napierając, cały czas biegnąc bardzo mocno, przede wszystkim po to, żeby tu zrobić sobie właśnie przewagę na tym fragmencie, który jest teraz moją najmocniejszą stroną, czyli te bardzo strome podbiegi. Następny etap natomiast biegu zaczął się w momencie, w którym zacząłem właśnie to wypłaszczenie i później było jeszcze kawałek podbiegu do tego właśnie odcinka takiego zbiegowego i tutaj również pokonałem go w czasie zgodnym z moimi założeniami, a musicie wiedzieć, że założyłem sobie dokładnie czas pomiędzy 37:40 a 38:40. Kamili nawet powiedziałem, że na mecie będę bliżej gdzieś 38:40, ona mnie zapytała, czy 38 minut jest do zrobienia, powiedziałem, że raczej nie tego dnia, ale to był naprawdę bardzo dobry dzień, więc kontynuując, leciałem sobie cały czas mocnym rytmem, tylko żeby nie było. To nie był prosty bieg, to nie było tak, że po prostu wszystko mi przyszło łatwiutko. Ja średnią z całości tego wysiłku, średnią tętna przeciąłem na 183, max tętna to 188, przy maksie moim ogólnym HR max, takim z wysiłku maksymalnego, rzędu 195, więc to jest najwyższe zdecydowanie tętno, jakie kiedykolwiek uzyskałem na zawodach i cały czas czułem, że po prostu mięśnie zalewa mnie już kwasem, że to jest ból, że czuję ogromne zmęczenie, ale jednocześnie wiedziałem, że kontroluję ten wysiłek. Wiedziałem, że mogę docisnąć i wiedziałem, że lecę generalnie po swoje. Gdy nadszedł ten fragment zbiegowy, którego nie ukrywam, trochę się obawiałem, bo to jest pierwszy bardzo szybki zbieg, który zrobiłem w terenie od czasu kontuzji, pomyślałem sobie, że no to teraz jest czas na to, żeby puścić nogi, lecieć mocno, ale jednocześnie z kontrolą. I jakież było moje zdziwienie, gdy zobaczyłem, bo na średnią na ten fragment zbiegowy założyłem sobie tam 3,20 na kilometr. Ale jakież było moje zdziwienie, kiedy zobaczyłem właśnie klikając lapa, że to jest jednak, nie wiem ile tam było, 3,14, 3,10 na kilometr, a nie czułem wcale, że biegnę aż tak mocno. Więc na ten ostatni etap tak naprawdę przystępowałem już z pewnym spokojem w głowie, bo wiedziałem, że raczej moja przewaga jest na tyle bezpieczna, że nikt mnie nie dogoni, a z drugiej strony przystępowałem z takim poczuciem, że mogę to docisnąć i że naprawdę wybaczcie, ale to jest niezależne ode mnie.
naprawdę realnym czasem jest właśnie czas poniżej 40 minut na mecie, ale to grubo poniżej 40 minut, bliżej nawet tych 38. Więc pocisnąłem o wiele mocniej niż to zrobiłem te 2 lata temu. Pomimo tego, że zbliżając się do szczytu był tam jeszcze śnieg, był tam jeszcze lód, ale generalnie rzecz ujmując, zbliżając się do tego momentu przełamania, który jest przed polaną, na której jest meta verticala, czułem już, że jest naprawdę bardzo mocno. HR Max, no to tak jak mówię, w tym momencie osiągnięty to było gdzieś 188 i czułem to w nogach, czułem to w płucach, czułem to właściwie w całym swoim ciele. Natomiast ten dobieg do linii mety był o tyle spełniający, że naprawdę ja nie byłem pewny totalnie po tym, co zdarzyło się na La Palmie, czy ja w ogóle będę w stanie zrealizować cokolwiek w tej pierwszej części sezonu. A tutaj osiągam czas, który jest poprawą o 2 minuty, jeśli chodzi o czas na starej, tej innej trasie, którą biegłem 2 lata temu. A ta trasa, musicie wiedzieć, że jest dłuższa. Owszem, ona jest szybsza na samym początku, ale jednak to, że ona jest nieco dłuższa, też dosyć sporo zmienia. I osiągam mega dobry czas. Mam ogromną przewagę nad resztą stawki. Zdobywam kolejne złoto Mistrzostw Polski, z czego może teraz jeszcze to do mnie nie dociera, w sensie tak emocjonalnie, że jeszcze nie czuję się jakoś euforycznie, ani jakoś taki totalnie mega zadowolony. Ale jestem mistrzem Polski. Zyskuję kwalifikacje na Mistrzostwa Europy. Mam zajebisty czas, nie boję się tego powiedzieć. Zrobiłem świetny wysiłek i zostawiłem na tej trasie naprawdę ogrom. Więc to przekraczanie linii mety, spotkanie z tymi najbliższymi, z Kamilą, z Marcinem, to jest po prostu też rodzaj takich emocji, których się nie zapomina, ale jak pewnie widzieliście ci, co oglądali relację live, że w pewnym momencie oddaliła się tam ode mnie strategicznie kamera, bo było blisko do pożygu. Serio, dobiegając do mety, musiałem sobie oprzeć ręce na kolanach, musiałem odejść sobie na bok, splunąć kilka razy, bo nie byłem pewny, czy coś tam nie wyleci. Ale plus taki, że rzeczywiście nie wyleciało, zostawiłem wszystko w sobie. Zaraz oczywiście przyszedł ból głowy, zaraz przyszły te objawy wszystkie takiego ogromnego zmęczenia. Największym plusem sytuacji takiej, że jestem pierwszy, jest to, że na dół do Szczawnicy zostałem zwieziony. Bo oczywiście czekała nas kontrola antydopingowa jako pierwszych 2 zawodników i dzięki temu, tak jak mówię, mogłem troszkę oszczędzić te nogi, natomiast nie była to prosta podróż pod kątem po prostu tego narastającego zmęczenia. Tak jak mówię, nie czułem go bardzo długo, ale teraz siedząc tutaj wiem dopiero, ile kosztował mnie ten bieg i jaki to był wysiłek i jak wiele energii w niego włożyłem, nie tylko tej fizycznej, ale też tej mentalnej i jak dobrze mentalnie zniosłem ten bieg. Oczywiście, ja, od razu dobiegając na metę, pomyślałem sobie, ostatni etap mogłem docisnąć bardziej, może te 20 sekund, czy tam te 6 sekund do tych poniżej 38 minut udałoby się urwać. Ale to jest tylko gdybanie i muszę być mega zadowolony z tego biegu. Chwilka przerwy, bo Kama dzwoni, dobra? Zawsze sportowiec ma w sobie takie myśli, że mógłby coś zrobić lepiej i to świadczy o dążeniu do perfekcji, natomiast tego dnia naprawdę zrobiłem wszystko niemalże perfekcyjnie. Po starcie musicie wiedzieć, że to nie jest koniec obowiązków zawodnika, bo oczywiście jeszcze kontrola antydopingowa. Tak jak mówię, mega też fajne doświadczenie, bo zjazd jeepem z Lubania po tych wertepach też jest super sprawą. W tym roku na szczęście udało mi się bardzo szybko zaliczyć kontrolę i praktycznie mogłem się wysikać od razu, jak wszedłem do stacji kontroli, co nie było takim oczywistością w poprzednich latach, bo spędzałem zazwyczaj w tej stacji minimum godzinę. Teraz było to dosłownie 10-15 minut. Więc super sprawa. I później nadszedł czas na te bardzo fajne emocje, bo dzięki temu, że wysikałem się szybko, to zdążyłem jeszcze na prezentację elity. Dzięki temu, że miałem taki szybki szybkie ogarnięcie, to też bez problemu zdążyłem na dekoracje i tu przyszły pierwsze takie, można powiedzieć, mocniejsze trochę emocje i takie uświadomienie sobie, że okej, chłopie, znowu jesteś mistrzem Polski i to nie jest rzecz, którą każdy może powiedzieć o sobie, że kiedykolwiek był mistrzem Polski. Ja jestem nim już 3. raz, za co jestem mega wdzięczny, więc wszystko w takiej chwili, w której spełniają się cele, w których spełnia się generalnie
swoje założenie na bieg i w którym zdobywa się taki medal, to jest to też takie zwieńczenie, ukoronowanie całych wysiłków, wszystkich wysiłków, nie tylko tych sportowych, ale też pozasportowych, które się wkłada w ten sport. Więc jestem mega szczęśliwy, tym bardziej, że zrobiłem sobie prezent na urodziny, bo zostałem mistrzem Polski dokładnie w dniu swoich 31 urodzin, co też ma jakiś w sobie smaczek i ma w sobie pewną też dozę takiego dodatkowego, fajnego uczucia, że naprawdę zrobiłeś coś, co jest super sprawą. Dziękuję Wam wszystkim za kibicowanie. Dziękuję Wam wszystkim za to, że podchodziliście po tym biegu, że robiliśmy sobie zdjęcia. Generalnie, no muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o kibiców, to nie było chyba takiego vertikala do tej pory, którego biegałem z taką ilością i z taką jakością kibicowania, więc mega Wam dziękuję. Dziękuję wszystkim swoim sponsorom, dzięki którym w ogóle mogę myśleć o profesjonalizacji tego życia sportowego, więc firmie Joniec dziękuję, Hoka Runners Poland, dziękuję Maćkowi Bańkowskiemu, który zdecydował się wesprzeć mnie teraz, całemu teamowi Hoka Garmin Team, Marcinowi Ścigalskiemu i wielu innym ludziom, którzy wspierają mnie finansowo, ale również muszę podziękować swojej rodzinie, która dzielnie cały czas idzie ze mną ku tym celom i dzielnie cały czas to znosi, więc przede wszystkim podziękowania należą się mojej żonie, która stoi za kamerą w tym momencie. Mogłaby się pokazać w sumie. Tak. Obrączkę pokaż. Na dowód. Wszystkim tym, którzy stoją za tym sukcesem. Nie można tutaj nie wspomnieć o moim trenerze, który przechodzi ze mną już przez kolejny sezon świetną drogę i który musiał też dosyć sporo modyfikować w związku z tą kontuzją, ale jak widać idziemy słuszną drogą i tą drogą dalej będziemy iść do Mistrzostw Europy. Tą drogą będziemy iść i tą drogę będę Wam nadal pokazywał. I tu muszę wspomnieć o tym, że no, mam naprawdę świetnych ludzi współpracujących ze mną przy tego typu produkcjach. Tu muszę podziękować człowiekowi, który teraz stoi też za kamerą i właśnie pije kole wyrąbane po całym dniu, który spędził ze mną. Klęczy już. Klęczy właśnie. Człowiek, który spędził ze mną dzisiaj cały dzień od rana, dzięki któremu mogliście zobaczyć, jak od kulis wygląda taki dzień właśnie na Mistrzostwach Polski, więc ja sam chylę czoła i biję pokłony przed Kubą, który już niejedno ze mną zrealizował, więc no cóż, od Was też zależy trochę, czy takich treści będziemy oglądać nieco więcej, natomiast no oczywiście wszystkim Wam, którzy już wspierają mnie też w tworzeniu wszystkich tych treści, całego tego kontentu, w którym staram się Wam pokazywać swoją drogę do najwyższych celów i najwyższych miejsc na podium. Serdecznie dziękuję. Dziękuję wszystkim, którzy oglądają ten kanał. Mogę zakończyć tylko tradycyjnie. Co, kochanie? Coś ma w mordzie pies. Podnieś, dziękuję. Myślałam, że robak. Wytniesz to. Nie wytnę tego. I tradycyjnie wszystkim Wam, którzy Wytniesz. oglądacie te treści, albo jeszcze ich nie oglądacie, czy to jest pierwsza treść, którą oglądaliście, zasubskrybujcie proszę kanał, bo dzięki temu docieramy do coraz większej ilości osób. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, pochwalcie się, jak Wam poszło w Szczawnicy, jak Wam poszło podczas tego startowego weekendu i oczywiście do zobaczenia w następnych materiałach.